No i znów się spotykamy na naszym porannym spacerze, Power Walku. Na początku mam do Was pytanie, czy też tak macie, że czasem, kiedy telefon dzwoni albo do kogoś Wy musicie zadzwonić i wiecie, że przed Wami jest taka ciężka, trudna, emocjonalna rozmowa, to wstajecie i zaczynacie chodzić po pomieszczeniu albo gdzieś wychodzicie, nawet na zewnątrz, żeby podczas rozmowy być w ruchu? No ja tak mam. I się zastanawiałem, dlaczego. I żeby odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ sam nie znam, nie mam wiedzy na ten temat, zaprosiłem na dzisiejszy Power Walk Olgę Kamińską. Cześć Olga, dzień dobry. Cześć, dzień dobry, witajcie. Jak się masz? Bardzo dobrze. Fajnie, cieszę się, że przyjęłaś zaproszenie na nasz Power Walk, no bo temat mamy niezwykle ciekawy, a temat, którym Ty, można powiedzieć, na co dzień się zajmujesz, emocjami. Możesz powiedzieć, jaką masz specjalizację w zawodzie psychologa? Tak, ja jestem neuropsycholożką i zajmuję się badaniem emocji w kontekście tego, co się dzieje w naszym mózgu w momencie, kiedy odczuwamy różne emocje. Na przykład mój doktorat dotyczył smutku. O, proszę. To może dzisiaj nie o smutku, ale właśnie o nerwach, stresie, o trudnych rozmowach międzyludzkich. Chciałbym, żebyśmy pogadali, bo no, ja myślę, że każdy tego doświadcza w życiu i myślę, że jeszcze wiele przede mną nawet takich rozmów i chciałbym właśnie to wyjaśnić. Olga, powiedz proszę, dlaczego tak się dzieje, że często zaczynamy się ruszać, a nawet jeżeli nie wstajemy i idziemy, to nogi nam chodzą wtedy, kiedy mamy jakiś ważny, stresujący w napięciu temat, który musimy z kimś omówić. No generalnie tutaj będą się pojawiać różne reakcje, bo tak powiedziałeś, że właśnie Ty masz tak, że musisz iść, że masz taką potrzebę ruchu. Tak. Ja bym powiedziała tak, że możemy mieć różnie, no bo na przykład są takie osoby, które w momencie stresu będą zapadały w taki stan właśnie spięcia, tak? Hibernacji. Takiej hibernacji, dokładnie. I to jest często związane z bardzo wysokim poziomem lęku, tak? Czyli mamy wzrost napięcia w naszym ciele, napinają nam się mięśnie, przestajemy głęboko oddychać, jesteśmy w takim stanie przygotowania na atak. Możemy to porównać, na przykład mamy jakąś tam myszkę, pojawia się kot i ona po prostu zastyga. Tak. I to jest jedna reakcja, a ta reakcja, o której mówisz, to już jest taki krok dalej, powiedzmy. Czyli my wychodzimy z założenia, że w momencie, kiedy, to jest często nieświadome, tak? Ale że w momencie, kiedy pojawia się napięcie, to potrzebujemy to ciało wprawić w ruch. To jest bardzo w ogóle zdrowy nawyk i on będzie się wiązał z tym, że wychodzimy z tego punktu zero i zaczynamy wchodzić w akcję, w działanie. I w kontekście właśnie silnego stresu, ja bym jednak tutaj dołączyła ten smutek czy różnych emocji, nawet takich wręcz pozytywnych, to wprowadzanie ciała w ruch jest takim antidotum na tę siłę odczuwanych emocji. No, antidotum trochę śmiesznie brzmi w kontekście radości, ale to, co istotne, to odczuwanie jakiejś takiej ultramocnej radości na poziomie długofalowym, jeżeli to się dzieje za często, to też może być nieco niebezpieczne. Jasne. Czyli co, nasze ciało potrzebuje ruchu, żeby dać sobie lepiej radę z emocjami? Szczególnie takimi silnymi pewno, bo to jest, myślę, że istotne, żeby wybrzmiało, co? Tak, dokładnie. W momencie, kiedy my jesteśmy w kontakcie z ciałem, ale też możemy wprowadzić taki nawyk do swojego życia, do czego Was zachęcam, że po silnym stresie, na przykład macie rozmowę z szefem, szefową, albo prezentację, albo nie wiem, pierwszy dzień w szkole dziecka, są różne sytuacje, wystąpienie publiczne, to potem dać sobie właśnie ten czas na power walka albo inną aktywność fizyczną, która pozwoli właśnie ciału przywrócić ten system, ten biologiczny system do takiego, można powiedzieć, homeostazy takiej wewnętrznej, tak? Rozwinij myśl, czy tam określenie homeostaza. No to jest taki stan, kiedy no bo w momencie, kiedy z takiego biologicznego punktu widzenia, w momencie, kiedy my doświadczamy stresu, bardzo mocno wzrastają nam hormony stresu. I często to jest adrenalina, kortyzol. Często właśnie ten taki intensywny wyrzut na początku to jest adrenalina, tak? I to, żeby oczyścić ten nasz system z adrenaliny, to po prostu my metabolicznie wchodzimy w ruch.
i zwiększa nam się przepływ krwi. Tutaj też istotne jest to, że oddychając my aktywizujemy nerw błędny, który też odpowiada za aktywizację układu przywspółczulnego, czyli tego, który jest odpowiedzialny za relaksowanie naszego ciała, tak? Czyli tą odpowiedź przeciwstawną do tego, czym jest stres. No bo w momencie, kiedy my się stresujemy, to dochodzi do zwiększenia krążenia, ale na takich wąskich przepływach, ja bym to tak określiła, czyli nasze żyły się zamężają i ta krew idzie bardzo silniejszym strumieniem. Natomiast w momencie, kiedy jesteśmy zrelaksowani, jesteśmy w dobrym takim stanie aktywności, to nasza krew, powiedzmy, też jest przyspieszona, ale już na tych rozszerzonych żyłach. I to jest pod względem biologicznym ten stan jest dużo lepszy, dużo zdrowszy dla nas. Można by powiedzieć, że wprowadzamy w te wszystkie substancje, które po nas krążą i które się wyzwalają w tych trudnych momentach stresu, napięcia, przepływu złości lub pełnej koncentracji w taki większy krwiobieg, tak? Tak. Większy obieg. I tutaj, co jest też istotne, to jest poziom dotlenienia krwi. Czyli w momencie, kiedy my jesteśmy zestresowani, to mamy taką tendencję do tego, żeby brać płytkie oddechy, częstsze, płytsze. Odruch bezwarunkowy. Ja sam się złapię na tym, że w momencie, kiedy pojawia się stres, napięcie, nawet przed startem do wyścigu, to skraca mi się oddech. Pierwszą reakcją, którą już u siebie wypracowałem, to jest pogłębienie oddechu. Metoda 3-1-6. Która świetnie działa także na opanowanie emocji. Kiedyś o niej opowiadałem na Powerwalku. Możecie sobie posłuchać w naszym archiwum. Tak, i to jest, moglibyśmy powiedzieć, że w takim razie no, to jest automatyczne i dlaczego mielibyśmy coś z tym robić, ale bardzo istotne jest to, że te metody behawioralne, które działają tylko czy nie tylko, ale w ogóle na poziomie biologicznym, one będą przechodziły na stan naszego funkcjonowania umysłowego. Tak. I tutaj ten spacer, czyli tak, pierwsza rzecz, no to jest oddech, a to, co się dzieje w momencie, kiedy my zaczynamy spacerować, jeszcze w ogóle w zielonym miejscu, no to w ogóle super, Tak. to pogłębiamy ten oddech, zaczynamy się relaksować, zaczynają nam się rozluźniać mięśnie. Dotleniamy bardziej krew. Dokładnie. Okay. I to, co jest istotne, ten oddech, właśnie znowu tutaj wracamy do tego nerwu błędnego. I to potem też jest związane oczywiście z funkcjonowaniem naszego mózgu. I chciałabym Wam opowiedzieć o takim bardzo ciekawym modelu, który mi otwiera wiele razy, wielokrotnie korzystałam z tego, jak pisałam artykuł, albo miałam właśnie taki moment, że nie wiedziałam, co robić. I to jest taki tryb focus mode i diffuse mode, czyli taki tryb skoncentrowany i rozproszony. Są badania, które pokazują, że w momencie, kiedy my na przykład myślimy o jakimś problemie albo jesteśmy w sytuacji stresującej, to nasz mózg zaczyna operować na znacznie węższych obszarach mózgu. Jakby zacina się, tak? No, a nie powinno być odwrotnie? No, teoretycznie, ale z drugiej strony, jak sobie myślisz, że chodzi o przetrwanie, czyli my musimy zabezpieczyć wszystkie funkcje, nie możemy się rozpraszać, my musimy być w takim stanie wysokiego, pełnej gotowości, reakcji, wysokiego pobudzenia, żeby szybko zareagować. Tak. No i zobacz, i w momencie, kiedy my przeżywamy ten stres, oczywiście współcześnie, zbyt często, to ma długotrwałe negatywne konsekwencje dla naszego zdrowia i tutaj wchodzą te świadome praktyki, tak? I w momencie, kiedy my się zaczynamy chodzić, to jest w ogóle najlepsza, bardzo szybka interwencja, to udaje nam się przejść do takiego stanu rozproszonej aktywności mózgu. Diffuse mode. I jakie są tego konsekwencje? Przestajemy myśleć tendencyjnie w stosunku do tego focus mode. Bo nagle widzimy inne obszary, wszystkie różne inne, że tak powiem, z dystansem patrzymy na tą daną sytuację. O tym mówisz, tak? Tak, i to nie jest taki dystans, taki wiecie, świadomy, że ja sobie myślę, to teraz w ogóle spojrzę na to z innej perspektywy, wiecie, tak jak są jakieś takie techniki coachingowe, to oczywiście to też jest fajne, ale w momencie, kiedy my wchodzimy na to z poziomu biologii, to się dzieje samo z siebie. I może też być tak, że pójdziemy na taki spacer. Już łapiemy. Możesz trzymać w ręku nawet. Tak, dobra. Takie rzeczy zdarzają się podczas Powerwalka. Dla tych, którzy nas tego nie widzieli i oglądają, słuchają, przepraszam, nas na
Spotify albo na Apple Podcast, to spadł nam mikrofon. Tak, Ale już go już go mamy. uratowaliśmy. Spokojnie go trzymać trochę dalej. Dobrze. Tak, on dobrze zbiera. I w momencie, kiedy wchodzimy w ten tryb rozproszony, to my nie musimy świadomie pracować na tej treści. Nasz mózg po prostu będzie dotykał takich obszarów, które wcześniej były przez niego może pomijane, tak? I pojawią się nam naturalnie zupełnie nowe rozwiązania, nowy sposób podejścia do danych tematów. Okej, ciekawe. Chciałbym Cię teraz zapytać o to, czy spacer może być dobrym rozwiązaniem do rozmowy, która ma wyjaśnić jakiś konflikt, niedopowiedzianą sytuację. Kiedyś byłem wielokrotnie świadkiem, że jeżeli był problem, to trzeba było usiąść naprzeciwko siebie, patrzeć prosto w oczy i powiedzieć, co mnie boli, albo wyłożyć kawa na ławę, problem, no i powiedzieć to wprost. Wiele razy też słyszałem, zresztą ja to tak trochę podpuszczam tutaj w tym pytaniu, całą sytuację, bo sam zauważyłem, że dużo łatwiej mi ostatnio wyjaśnić problemy podczas spaceru. Czy uważasz, że to jest dobry pomysł? A jeżeli tak, to dlaczego to się sprawdza i dlaczego to tak dobrze działa? To wydaje mi się, że tutaj taką najistotniejszą kwestią jest właśnie znowu to napięcie, tak? W momencie, kiedy my zaczynamy na siedząco konfrontować się z drugą osobą, to w ogóle jest są eksperymenty prowadzone przez Johna Gottmana, który jest badaczem relacji. On zamykał ludzi dobrowolnie, zamykał w laboratorium i obserwował, co się dzieje w relacjach właśnie w kontekście nawet tych konfliktów. I nie tylko, tak? Po prostu obserwował ich na bieżąco w życiu. Tak. I zobaczył, że w momencie, kiedy my wchodzimy w konflikt, to często dochodzi do takiej fazy odcięcia. Czyli takiego, że już właśnie siedzimy naprzeciwko siebie, ale trudno jest nam się skomunikować z tą drugą osobą. I wiąże się to z tym, że ten poziom emocji, których doświadczamy, jest zbyt wysoki. No i tutaj właśnie wracając do tych Twoich doświadczeń i pewnie wielu z Was, również ja też mam takie doświadczenia, w momencie, kiedy zaczynamy znowu iść, Mówisz, w ruchu jesteśmy, tak jak teraz idziemy sobie spacerem. Wychodzimy na spacer z partnerem, partnerką, żoną, mężem i tak dalej. Nawet inne wszelkie relacje również Nawet zapraszamy. Z partnerem w pracy. Tak, Bo dokładnie. bardzo często mamy konflikty w pracy, które, wiadomo, są albo zamiatane pod dywan, albo zabierane do sali konferencyjnej, no i tam wyjaśniane. A właśnie rozmawiamy o tym, że może wprowadzić coś nowego, alternatywę. Chodź na spacer, przegadajmy to. Tak, dokładnie. Faktycznie ten wątek bardzo istotny, taki byłby dosyć nowatorski chyba. I słuchajcie, idziemy na ten spacer i znowu lepiej się dotleniamy, zaczynamy głębiej oddychać, bo ruch powoduje, że się zwiększa zapotrzebowanie na tlen i też ten oddech nam się z czasem zaczyna regulować. Oczywiście fajnie to sobie jeszcze wspomóc tą techniką. I to powoduje znowu do zmniejszenia tego napięcia. Tutaj jeszcze bym powiedziała o takiej strukturze w naszym mózgu ciało migdałowate, które w momencie napięcia znowu zaczyna się aktywizować. To jest taki obszar mózgu, który odpowiada na lęk, tak? Czy poczucie zagrożenia znowu. Czyli ten konflikt nasz mózg ma te prastare biologiczne mechanizmy, które aktywizują się w momencie, który nie jest prastary, tylko właśnie jest konfliktem, tak? W związku czy w pracy. Każdy się rodzi z takim, że tak powiem, taką strukturą mózgu, prawda? Wszyscy mamy ciało migdałowate. Dobra wiadomość dla wszystkich. Tak, dobra, dla niektórych zła, bo to może być też przytłaczające, prawda? W momencie, kiedy idziecie, macie ten konflikt w pracy i chcielibyście obniżyć ten poziom stresu, a to zaczyna Was przytłaczać. I właśnie spróbujcie sobie zastosować taką praktykę tego spaceru i to, co się dzieje, znowu trochę tak w kontekście tego rozszerzenia pracy mózgu. W momencie, kiedy my przeżywamy stres, no to znowu to przetrwanie, tak? Wchodzimy w tryb przetrwania i to nam odcina korę przedczołową. Kora przedczołowa to jest obszar tutaj nad oczami, z przodu mózgu, o tutaj, tak? I tak, możemy szerzej tu nałożyć czapeczkę. I kora przedczołowa jest odpowiedzialna za rozumowanie, za regulację emocji. Słuchajcie, kluczowa w ogóle w kontekście właśnie tych silnych emocji. Mamy, może tutaj? Dobra, skręćmy, oczywiście.
Mamy Ładna okolica w ogóle. Fajną wybrałaś Super. miejsce. Pozdrawiamy z Komorowa. Komorowa. Ile to jest? 20 km od Warszawy? Dokładnie. Niedaleko. Fajnie. Zielono tutaj dookoła. Dobra, wracamy do tematu. Tak. No i w momencie, kiedy, czyli tak, mamy ten kontekst kory przedczołowej i regulacja emocji i bardzo istotne też rozumienie tych niuansów społecznych. Czyli w momencie, kiedy wy wchodzicie, czy my wchodzimy w konflikt w pracy, to tracimy dostęp do informacji, które były nam w tym momencie najbardziej potrzebne, czyli jak dobrze komunikować się. To nie wiem, czy robiliście kiedyś takie treningi komunikacji, żeby wyrażać się w takiej formie ja czuję i nie obarczać drugiej osoby swoim stanem i tak dalej, jakiś NVC i tak dalej, non-violent communication, komunikacja bez przemocy. Tak. I ja to robiłam, sobie takie ćwiczonka, a potem wchodziłam w konflikt z kimś, na kim mi zależało, albo w jakąś trudną sytuację. No i niestety nic z tego nie zostawało. No bo znowu odcinało mnie od tego, Mówisz co o tej wytrenowałam. przedniej części mózgu, tak? Dokładnie, tak. Kory czołowej, tak? Przedczołowa, tak. Przedczołowej. Aha. Uwaga, uwaga. Wchodzimy na ulicę sportową. Skręciliśmy z ulicy Marii Konopnickiej, idziemy ulicą sportową. Nie powiedziałbym tego na pewno podczas powerwalka, gdybym nie był sportowcem. Dokładnie. Dlatego zwracam uwagę na takie rzeczy. Dobra. Specjalnie. No właśnie. Takie atrakcje tutaj. Wtrącenia. Dygresja. Tak. To co? No to, czyli tak naprawdę przechodząc z tego stanu, tego napięcia, no to dostajemy więcej bibliotek, tak? Zaczytuje nasz mózg, jest w stanie skorzystać z większej liczby bibliotek, z większej liczby informacji o normach społecznych, mamy dostęp do regulacji emocji. To przecież też się nie odbywa tylko na poziomie biologicznym, ale też w kontekście, tak? Jesteśmy w stanie się trochę uspokoić, na przykład zmiana perspektywy, to jest w ogóle bardzo istotne, to się nazywa tak reappraisal, czyli możemy myśleć o wydarzeniach w naszym życiu, w ogóle to jest super wątek teraz, w taki sposób, to w ogóle takie właśnie duże głowy na świecie mówią o tym, że często liczba problemów jest jakaś tam podobna w naszym życiowym doświadczeniu. Oczywiście no, są różne sytuacje, ale kwestia jest kluczowa, jak my będziemy do tego podchodzić. I jak na to zareagujemy. Tak, i jak na to zareagujemy. I zobacz, i w momencie, kiedy my sobie zaczynamy chodzić i nam się włącza ten diffused mode, tak, czyli rozszerzamy, wycisza nam się tak ciało migdałowate, to nam jest łatwiej zobaczyć tą naszą sytuację w innym kontekście. Tak. Czyli załóżmy, zostaliśmy zwolnione. No myślimy, że to jest najgorsza rzecz, która nam się mogła przytrafić, a to nowe możliwości. Tak, nowe drzwi się zaraz mogą Dokładnie. otworzyć. Mam więcej ciszy i spokoju, mogę przebranżowić się, nagle ktoś mi coś ciekawego zaproponuje. Ile opcji pozytywnych. Dokładnie, czyli to może być nawet taka strategia, którą stosujemy sobie sami ze sobą, ale to się jeszcze zintensyfikuje w momencie, kiedy zrobimy to z drugą osobą. I to, o czym ty mówisz, to jest też, widzę tutaj bardzo fajny potencjał, bo ja zajmuję się synchronizacją też, czyli patrzę, jak ludzie ze sobą zgrywają się na poziomie biologicznym. Prowadzimy badania i właśnie ludziom, naszym osobom badanym, dajemy taką interwencję oddechową Tak. i prosimy ich, słuchajcie, ćwiczcie sobie współoddychanie. To są pary, relacje, bliskie relacje. Możemy je określić romantycznymi, tylko nie lubię tego słowa. No i to, co obserwujemy, to po treningu my zaczynamy się lepiej synchronizować, ale oczywiście każda z nas ma wbudowany mechanizm synchronizowania się z innymi ludźmi. To jest trochę taki atawizm jeszcze pochodzący z tej ery, kiedy byliśmy ssakami, nadal jesteśmy ssakami, ale nie byliśmy homo sapiens, tylko funkcjonowaliśmy na poziomie tym bardziej zwierzęcym i nie mieliśmy języka do komunikacji. Musieliśmy wyczuwać stany drugiej osoby właśnie w ten sposób, że nasze ciało dostosowywało się do tego. Zresztą na przykład jak widzimy ptaki, które lecą w te kosy, tak? Ten taniec kosów podniebny, Tak. no to jest niesamowite, że one reagują i integrują te informacje o swoim położeniu, kierunku w taki sposób no, niezwykle szybki. Tak, i robią to też ryby w takich ławicach. O, właśnie. Też piękne przykłady.
Sam to właśnie po sobie zauważyłem, że wyjście na spacer w momencie, kiedy jestem pełen stresu, nie wiem, no bo na przykład w domu dzieciaki podniosą mi ciśnienie, prawda? Albo dostanę jakąś złą wiadomość, a przecież zdarzają się właśnie takie momenty, to pierwszą moją reakcją dzisiaj jest: Mateusz, wyjdź na spacer. Pójdź na te 10-15 minut, najlepiej samemu na początku, a dopiero później z kimś, jeżeli będzie taka możliwość, i żeby to przegadać. Ale ruch jednak sprawia, że po pierwsze, to jest moja ocena, nabieram dystansu do tej całej sytuacji. Nie od razu, ale po jakimś czasie. A po drugie, jest to, myślę, że najlepsze lekarstwo na takie coś, bo jeżeli siedzę albo leżę i nie przemieszczam się, to dużo gorzej konsumuję tą złą wiadomość. Można to wytłumaczyć naukowo? No ja bym tutaj znowu poszła w tę stronę tego zamrożenia, tak? Czyli w momencie, kiedy ja się nie ruszam, to wchodzę w to zamrożenie Tak. i ten stan mojego ciała, bo to jest bardzo fajny nurt też w psychologii, który nazywamy embodiment, tak? Ucieleśnienie. Czyli nasz mózg to jest takie sprzężenie zwrotne, czyli nasz mózg wysyła informacje do ciała i zbiera informacje z ciała. I to jest jakby w ciągłej wymianie. Tak. I zobacz, w momencie, kiedy dostajesz złą wiadomość, to co twoje ciało odczuwa? No są w ogóle, powiedz, no właśnie, możemy sobie to jest fajne w ogóle. Sami możecie sobie zrobić taki eksperyment, zobaczyć, co czuje moje ciało w takiej sytuacji. Tak. I gdzie odczuwam te emocje? W ogóle to jest jeszcze jakaś taka zupełnie inna działka, ale też bardzo istotna. To właśnie tak, dostajesz taką złą wiadomość i co się dzieje? No, pierwsze, co czuję, to jest klatka piersiowa i brzuch. Ale co takiego w tych To jest obszarach? ścisk. Ścisk. I taka, że tak powiem, takie, no jakby ktoś włożył mi rękę do środka i tam uciskał wszystko od właśnie te wszystkie moje narządy. Czuję duszność. Kolejna rzecz. Czuję zatkanie umysłu. A propos tej, już wiem teraz, co się dzieje, bo fajnie to nam wytłumaczyłaś, tej przedniego płata czołowego mózgu, tak? Tak. Odpowiedzialnego za szerokie myślenie, a ja mi się wszystko zawęży. I nie mam jakby z takiego szerokiego horyzontu różnych perspektyw, które od razu mogę wykorzystać, żeby zareagować na to. Tylko dla mnie jest tylko i wyłącznie ta i ta sytuacja. No i ta duszność chyba, o której już wspomniałem. No i właśnie to jest bardzo ciekawe, bo tak się ciebie o to zapytałam, bo są świetne badania, które pokazują, że my bardzo podobnie między sobą odczuwamy te różne stany emocji. Możemy to narysować, tak? Czyli właśnie ta duszność, czy niektórzy mówią takie zimno, taką pustkę gdzieś tam w tej klatce piersiowej. Podobne odczucia, które są tutaj bardzo, bardzo znamienne. Czyli nie jestem kosmitą. Nie, wszystko z tobą w porządku. Wszystko jest w porządku. I zobaczcie, i ten stan, czyli ja zostaję w tym stanie i to cały czas trafia ta informacja do mózgu. Brak energii, właśnie takie poczucie beznadziei, dyskomfortu, napięcia też często gdzieś tam nam wchodzi napięcie w ramiona, czy to, o czym mówiłeś, to te ruchy, jakieś nogi, takie drgawki lekkie, tak? To są rzeczy napięciowe, tak? To my sobie nie machamy nóżką, tak jak na rybach, tylko po prostu to jest napięciowe, to jest wyzwolenie tego napięcia. Czyli fizyczność nasza Fizyczność. się wtedy, umysł nasz wpływa na naszą fizyczność. Tutaj teraz mówię właśnie o tej drugiej stronie, czyli nasz mózg, nasze ciało, informacje, które płyną z naszego ciała, są zbierane przez nasz mózg i są interpretowane. Okej, Mateusz jest zestresowany albo czuje lęk, tak? No i w momencie, kiedy ja uruchamiam moje ciało, to zaczynam, moje ciało dostaje, ten mój mózg zbiera inne informacje z niego. Czyli jest aktywność, pojawia się jakiś ruch rąk, ruch bioder i tak dalej. Właśnie zmieniają się te odczucia z klatki piersiowej i możemy też powiedzieć, okej, Mateusz czuje się lepiej, tak? Czyli ja wysyłam, tak trochę animizując nasz mózg, to ja wysyłam sygnały do ciała teraz, że zagrożenie minęło. I możemy się zrelaksować, tak? Było sobie życie tutaj, takie małe zrobiliśmy. A to jest moja ulubiona bajka z młodości, a jeszcze była już chyba druga część filmu W głowie się nie mieści. Tak. Też tam bardzo fajnie zobrazowane niektóre sytuacje i zachowania, które się dzieją w naszym mózgu. Olga, już na koniec chciałbym
omówić ten temat rozchodzenia konfliktów. Czy spacer może nam pomóc w rozwiązywaniu problemów z drugą osobą, takich międzyludzkich, prawda? I ja sam się złapałem, może powiem jako przykład, na Mistrzostwach Świata, które mieliśmy w Australii. Mieliśmy problem. Nie mogliśmy, że tak powiem, każdy go gdzieś tam tłamsił w sobie, aż w końcu powiedziałem: John, musimy pójść na spacer. I on już wiedział, bo on zna moje powerwalki. Mówię: o, dobra, przegadamy temat, ale idąc. I co się okazało? Że zrobiliśmy to, przybiliśmy sobie na koniec piątkę. Świetnie nam się rozmawiało, pomimo że to nie była rozmowa na łatwy temat. Ale to, co zauważyłem, bardzo mi pomogło, to jest to, że nie patrzyłem bezpośrednio na Johna w ten sposób, tylko szliśmy i gadaliśmy, oczywiście będąc bardziej zwrócony w tą stronę, a nie w drugą. Tak jest trudno. No właśnie, no wtedy to nie zadziała dobrze. Czy możesz nam to z perspektywy nauki i swojego doświadczenia i pracy także na uczelni wytłumaczyć, dlaczego to faktycznie jest dobrym pomysłem, jeżeli jest? No to właśnie fajnie, że do tego wróciłeś, bo miałam takie poczucie, że nie dokończyliśmy tego wątku synchronizacji. Tak. I zobaczcie, ja bym tutaj przeniosła się na przykład na salę kinową albo jakiś super koncert. Zobaczcie, jesteśmy z osobami, których nie znamy, a często jak patrzymy na siebie, to jesteśmy w tej samej euforii albo doświadczamy tej samej grozy. W momencie w kinie pewnie gorzej widać, ale no, dzielimy te emocje. Tak. I w momencie, kiedy my idziemy na spacer z drugą osobą, w ogóle teraz tak sobie pomyślałam, że my też idziemy teraz w nogę, nie? W ogóle o tym nie myślimy i cały czas idziemy w nogę. I my zaczynamy się ze sobą zestrajać. Tak. Na poziomie też biologicznym. I tutaj znowu nasz mądry umysł, mózg czy biologia zaczyna to zbierać, że następuje jakieś porozumienie, tak? Jest facylitacja, jest takie ułatwienie. To jest w ogóle też mega ważne pojęcie. W momencie, kiedy coś jest łatwe dla nas, to my to przyjmujemy, że to jest dla nas dobre, fajne. I w momencie, kiedy oddychamy w tym samym rytmie, idziemy tą samą nogą i tak dalej, to nasz umysł zaczyna to odbierać. Okej, wszystko jest okej, możesz keep on, tak? Jesteś bezpieczny, bezpieczna. No i, Z tą drugą osobą masz na myśli, tak? Tak, z tą drugą osobą. Czy I wtedy, no z drugą osobą. Tak. I wtedy znowu regulują nam się emocje, spada to napięcie i możemy zająć się znowu merytorycznie tematem, a niekoniecznie tylko właśnie skupiać się na tym naszym zacięciu takim intelektualnym. Dobra, tak. Prowadź, bo to tutaj halsujemy się po Komorowie, moi drodzy, skręcając w prawo i w lewo. Ale ścieżki są fajne. Czyli oceniasz to jako dobry pomysł, dobrą wskazówkę i radę dla innych, że w momencie, kiedy mają coś w domu, albo w pracy, albo w jakiejkolwiek innej relacji towarzyskiej do omówienia, co nie jest wygodnym tematem, to żeby właśnie pójść i przegadać to podczas spaceru? Dobra technika? Dobra rada. Dobra rada. Powiedziałabym tylko na początku spróbujmy, jeżeli jesteśmy w mocnym konflikcie, to na początku pójdźmy sami. To, o czym mówiłeś. Ja muszę po prostu ochłonąć, tak? To jest jeszcze ten moment, kiedy ja nie mam dostępu do tych zasobów, żeby wejść w kontakt z drugą osobą, a potem na drugą część zaprośmy już tę osobę, z którą powinniśmy porozmawiać. Fajna wskazówka. Super. To nie znaczy, że trzeba odkładać taką umówienie się na taką rozmowę z taką osobą, z którą chcemy rozwikłać ten problem. Możecie się umówić z nią już nawet na jutrzejszy dzień na 17 albo 14 w porze lunchu właśnie, albo wieczorem, ale wtedy, jeżeli już macie taki termin, to możecie wcześniej właśnie pójść sami ze sobą na spacer i właśnie znaleźć ten komfort. A jeszcze tutaj wejdę w słowo. Możemy sobie wyobrazić taką sytuację, że kłócicie się po prostu z kimś i mówicie, okej, czas na spacer. Każdy idzie w swoją stronę, po 15 minutach spotykacie się pod jakąś fontanną albo krzakiem i tak dalej, no i wtedy kontynuujecie razem.
A, to mi się podoba. Super. No i na koniec widzicie naszego Power Walka, naszego wspólnego spaceru. Olga nam dała bardzo fajną wskazówkę. Olga, bardzo Ci dziękuję. Super, dziękuję Bardzo przyjemnie bardzo, się w Mateusz. swoim towarzystwie spaceruję. Z wzajemnością. No właśnie, a tyle fajnych rzeczy się dzisiaj dowiedzieliśmy. I mamy co testować na sobie. Ja już te testy mam za sobą, ja już jestem do tego przekonany, ale ciekawi jesteśmy bardzo z Olgą, jak to u Was funkcjonuje i działa. Może dacie nam właśnie kilka takich swoich obserwacji, albo może nawet i wskazówek. Napiszcie w komentarzu, bo to z przyjemnością się czyta. Dzięki wielkie. Dzięki. Wszystkiego dobrego. Dobrego I do dnia. zobaczenia. Cześć. Trzymajcie się. Pa, pa. Dzięki za wspólny spacer. Partnerem strategicznym PowerWalk jest platforma MultiLife od Benefit Systems. Masz pytanie? To zadaj je w komentarzu. To był PowerWalk, Twój podcast w ruchu. Razem idziemy małymi krokami ku wielkim zmianom.